Czy zdarzyło ci się, że ktoś, kogo kochasz, jednego dnia stawia cię na piedestale, mówi, że jesteś jego całym światem, a następnego dnia traktuje cię jak swojego największego wroga? Jeśli tak, to wiesz, jak bolesne i dezorientujące to bywa. To jakby ktoś jednym ruchem wrzucał cię na szczyt, a drugim zrzucał w przepaść. To, co wtedy obserwujesz, to nie jest twoja wina. To mechanizm psychiki zwany rozszczepieniem emocjonalnym, czyli splittingiem. I w tym nagraniu opowiem ci, czym jest rozszczepienie, skąd się bierze, jak wygląda w relacjach, jakie są najczęstsze pułapki ofiar, a przede wszystkim, jak możesz się chronić i odzyskać spokój. Czym jest rozszczepienie emocjonalne? Rozszczepienie emocjonalne to mechanizm obronny. Polega na tym, że świat zostaje podzielony na dwie skrajności: dobre i złe, czarne i białe. Osoba stosująca splitting nie potrafi widzieć pełnego obrazu. Nie umie połączyć, że ktoś może być zarówno wspierający, jak i popełniać błędy. Dla niej jesteś albo cudowna, albo beznadziejna. Przykład. Partner rano pisze: jesteś najcudowniejszą osobą na świecie, a wieczorem po drobnej kłótni mówi: nigdy nic dla mnie nie robisz. To jak okulary, które pokazują tylko czerń i biel. Wszystkie odcienie szarości znikają. Rozszczepienie nie jest chorobą psychiczną. To nie schizofrenia, gdzie traci się kontakt z rzeczywistością. To też nie osobowość wieloraka, gdzie w jednej osobie istnieją różne tożsamości. To raczej sposób przełączania się pomiędzy dwoma biegunami: idealizacją i dewaluacją. Skąd się bierze rozszczepienie? Najczęściej jego korzenie sięgają dzieciństwa. Dziecko, które nie miało poczucia bezpieczeństwa. Dziecko, które było nadmiernie kontrolowane, albo przeciwnie, zostawione samo sobie. Dziecko, które musiało radzić sobie z emocjami ponad swoje siły. Dziecko, które doświadczyło traumy, odrzucenia, przemocy, braku miłości. Psychika dziecka jest mądra. Żeby przetrwać, dzieli obraz świata: mama dobra i mama zła, tata kochający i tata krzywdzący. To jak zamrożona klatka filmu. Fragment doświadczenia zostaje zatrzymany i schowany głęboko. Kiedy ta osoba dorasta, na zewnątrz wygląda normalnie, pracuje, rozmawia, buduje relacje. Ale w sytuacji stresu uruchamia się zamrożone dziecko. I wtedy reakcja jest impulsywna, dramatyczna, często zupełnie nieadekwatna. Jak wygląda splitting w relacjach? Rozszczepienie najboleśniej widać właśnie w relacjach romantycznych, rodzinnych i zawodowych. Cykl idealizacji i dewaluacji. Jesteś cudowna, najlepsza, zawsze mnie wspierasz. Nagle jesteś okropna, w ogóle ci nie zależy. A jak czuje się ofiara? Dezorientacja. Co się właśnie wydarzyło? Poczucie winy. Może faktycznie to moja wina? Spadek samooceny. Skoro ktoś tak bliski tak o mnie myśli, to może to prawda. To jak życie na linie nad przepaścią. Nigdy nie wiesz, czy kolejny krok będzie stabilny, czy lina pęknie. Z czasem taka huśtawka emocjonalna potrafi całkowicie wyczerpać i złamać poczucie własnej wartości. Najczęstsze pułapki ofiar. Udowadnianie swojej wartości w chwili kryzysu. Partner mówi: nigdy nic nie robisz. Ty zaczynasz wymieniać zakupy, sprzątanie, wsparcie. Ale to jak wlewanie wody do dziurawego wiadra, nic nie zostaje. Branie słów partnera za prawdę. Jeśli często słyszysz, że jesteś bezwartościowa, zaczynasz w to wierzyć. Wciąganie się w grę czerni i bieli, starasz się za wszelką cenę wrócić na biały biegun, czyli znowu być idealizowana. A to uzależnia od cyklu i odbiera stabilność. Zaniedbywanie własnych granic. Z czasem zgadzasz się na wszystko, byle tylko nie wywołać kolejnej fali krytyki. Co możesz zrobić, żeby się chronić? To jest najważniejsza część, bo nie masz wpływu na to, co robi druga osoba, ale masz wpływ na siebie. Zasada numer 1. Nie reaguj impulsywnie. W chwili ataku nie próbuj się bronić ani udowadniać, że partner się myli. To tylko eskaluje konflikt. Nie próbujesz gasić pożaru, dolewając do niego benzyny. Zasada numer 2. Uderzaj, gdy żelazo jest zimne. Rozmawiaj dopiero, kiedy emocje opadną.
Wtedy można spokojnie powiedzieć: czułam się zraniona, kiedy powiedziałeś, że nic nie wnoszę. Zasada numer 3. Mów z perspektywy ja, zamiast zawsze mnie krytykujesz. Powiedz: czuję się pomijana, gdy moje starania są niezauważone. To jak ustawienie lustra. Nie atakujesz, tylko pokazujesz, co widać. Zasada numer 4. Nie oddawaj swojej wartości. Opinia drugiej osoby nie definiuje ciebie. To jak filtr, który zakłada ktoś na oczy. Ty nie musisz patrzeć na siebie przez te same szkła. Zasada numer 5. Dbaj o siebie. Praktyki uważności, journaling, wsparcie terapeuty, czas dla siebie. To fundament. Zasada numer 6. Granice. Masz prawo wyjść z pokoju, powiedzieć nie, odmówić uczestniczenia w kłótni. Dla pełniejszego zrozumienia warto wiedzieć, że za splittingiem często stoi wewnętrzne dziecko. Zamrożona część psychiki z przeszłości. Przykład. Dorosły partner trzaska drzwiami, obraża się, krzyczy jak nastolatek. To nie dorosły, to jego wewnętrzne dziecko, które kiedyś nie miało głosu. Wyobraź sobie 5-letnie dziecko zamknięte w pokoju. Płacze i woła o pomoc. Dorosły, którego widzisz, to tylko maska. Ale uwaga, zrozumienie nie równa się odpowiedzialność. Możesz rozumieć, że to mechanizm, ale nie musisz go ratować. To nie twoja rola. Twoje granice są najważniejsze. Twoim zadaniem nie jest naprawiać drugą osobę. Twoim zadaniem jest zadbać o siebie, swoje emocje, swoje granice, swoją wartość. Im bardziej jesteś stabilna w sobie, tym mniej splitting drugiej osoby ma nad tobą wpływ. To jak stanie na brzegu wzburzonego morza, fale uderzają, ale jeśli stoisz mocno, nie porwą cię. Rozszczepienie emocjonalne to mechanizm obronny. Nie choroba, ale sposób radzenia sobie z bólem i niepewnością. Jeśli żyjesz z kimś, kto stosuje splitting, pamiętaj, to nie twoja wina. Nie musisz reagować impulsywnie. Rozmawiaj tylko na spokojnie. Mów z perspektywy własnych uczuć. Nie oddawaj swojej wartości. Dbaj o swoje granice. I zapamiętaj, możesz rozumieć drugą osobę, ale nie musisz brać na siebie jej ciężaru. Rozszczepienie to jak filtr, który ktoś nakłada na oczy. Nie możesz zdjąć go za niego, ale możesz zdecydować, że nie będziesz patrzeć na siebie przez ten sam zniekształcony obraz. Masz prawo być całością, stabilną i wolną, niezależnie od tego, w jakich barwach ktoś cię widzi. Jeśli to, o czym dziś mówiłam, dotyka twojego serca, zostań tu ze mną. Na tym kanale znajdziesz więcej treści o tym, jak wracać do swojego centrum, jak rozumieć mechanizmy w relacjach i jak chronić siebie bez poczucia winy. Podziel się w komentarzu, czy rozpoznałaś w tym filmie swoje doświadczenie. To może pomóc także innym, którzy czują się samotni w tym, co przeżywają. A jeśli chcesz, możesz podać dalej ten film. Być może ktoś z twoich bliskich właśnie tego teraz potrzebuje.